tym razem na nieco inną, zdecydowanie bardziej dziką, nieuregulowaną i z rybami. A jak są ryby, to jest zabawa, tak? Stoi w miejscu i w ogóle nie da się nic zrobić. A ludzie mówią, że leszcze nie walczą. Piękna łopata. Cześć wszystkim, witam na kanale Mistral. Z tej strony Piotr Malinowski, inaczej znany jako warszawski leszcz. Dzisiaj zabieram Was na małą przygodę nad Wisłą. Jesteśmy na warszawskim odcinku. No i metodą łowienia będzie feder klasyczny. Za chwilę opowiem Wam o zestawach, a teraz biorę się za mieszanie zanęty. I na dzisiaj przygotowałem sobie kilogram bremesa. Do niego dodam odrobinę płatków owsianych, pieczywa fluo, kukurydzy i robaków. Troszkę gliny też do tego pójdzie, a oddzielnie wymieszam sobie samą glinę z większą ilością robaków i po prostu łowiąc na dwie wędki do jednej będę dawał zanętę z ubogą ilością robactwa, na drugą wędkę glina i tam już troszkę więcej robaków. Chcę zobaczyć po prostu, co da lepszy efekt i czy dzięki temu jest szansa na selekcjonowanie ryb. Ja już jestem gotowy do łowienia. Obie mieszanki są gotowe. Tu z prawej strony mam jakieś zwalone drzewa, więc wydaje mi się, że jest to w miarę dobre miejsce. Pomimo tego, że woda opada, no jest tu też dość płytko, bo jakieś 1,5 metra, może 1,80 m głębokości. Ale myślę, że to jest na plus, bo ta woda jest po prostu lepiej natleniona. Szczególnie, że coś się tutaj dzieje, są jakieś zawirowania na wodzie, także automatycznie to miejsce wydaje się ciekawe. Co się wydarzy dzisiaj? Mam nadzieję, że będzie co oglądać. No i mamy pierwszą rybę, jest nią mały klenik. Branie było piękne i obiecujące.
Słuchajcie, zawsze jak jestem na rybach i rozrobię już zanętę, to przed łowieniem sprawdzam, jak ona pracuje, jak się zachowuje w wodzie. No, dzięki temu jestem w stanie zmodyfikować ją później pod kątem takim, jakiego efektu się spodziewam. No tu jak widać dość mocno ona pracuje, tylko trzeba brać pod uwagę to, że jednak w koszyczku będzie trochę bardziej ubita, dzięki czemu będzie się trochę dłużej rozmywała niż taka luźno rzucona kulka. Ale zauważcie, że te wszystkie większe drobinki, pomimo tego, że jest uciąg, że ta woda płynie, to te drobinki większe odkładają się na dnie za tymi małymi kamyczkami. Czyli pamiętajcie, że nigdzie nie ma idealnie równego dna. Wszędzie są jakieś minimalne nierówności i nawet tak małe kamyczki są w stanie zatrzymywać nasze robaki lub jakieś inne większe cząsteczki zanęty na dnie. Ta zanęta nam całkowicie nie ucieknie z pola nęcenia. No i słuchajcie, kolejny raz okazuje się, że to nie plotki i ryby boją się kamery. Już robię trzecie podejście, żeby coś nagrać. No i do tej pory ciężko było coś fajnego złowić. I w ogóle te ryby nie brały w miejscu, gdzie normalnie biorą. Na razie siedzę i poza tym jednym klenikiem jest masa jakichś skubnięć, delikatnych brań, ale nic konkretnego się nie dzieje. Mam nadzieję, że z czasem się to wszystko rozkręci. Słuchajcie, mamy pierwszego leszczyka. Nie jest co prawda jakiś duży, ale zawsze jest to nadzieja na to, że w końcu rybki wejdą. Taki leszczyk. Fajnie było zobaczyć w końcu jakieś normalne branie. Założyłem na haczyk 3 kastery i dzięki temu nie miałem ani jednego skubnięcia drobnicy, tak jak w przypadku białych robaków albo pinki. Może to jest jakimś dobrym wyborem i spróbuję zrobić to jeszcze raz. No i też ważne jest to, że ryba skusiła się na glinę z robactwem, a tam, gdzie daje zanętę, nie ma w ogóle brań, choć założyłem czerwonego robaka, bo w przypadku pinek i białych robaków po prostu każdy rzut kończył się jakimś skubaniem i ostatecznie wyssaniem robaków, także bez sensu jest łowić na te kolorowe robaczki. W końcu jakaś ryba. Ciekawe, co to będzie.
fajnego leszcza, a na drugiej wędce brania. Tu mamy kiełbia. Taki oto leszczyk. Nieduży, ale dzisiaj przy tych braniach każda ryba cieszy, naprawdę. Wierzcie mi. No powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się tak trudnego łowienia dzisiaj. Poprzednie 2 razy, no tak jak wspominałem, naprawdę dużo się działo. Brała no nawet drobnica, nawet krąpiki wielkości palca, dłoni, a dzisiaj tych ryb nie ma. Już nawet zmieniłem sobie przypon na cieńszy, na żyłce 0,12. Założyłem tam haczyk 18 i próbuję coś dłubać na 2 pinki, ale kompletnie nic się nie dzieje. Jedynie jak są jakieś skubnięcia pojedyncze, to właściwie no na tym się kończy całe branie. Obie mieszanki, które dziś przygotowałem, zmieszałem już razem w jednej misce, także daję teraz do koszyków zanętę z większą ilością gliny, sporo robactwa i do tego dorzuciłem atraktor. Ta zanęta miała taki strasznie naturalny zapach i zaryzykowałem, dorzucając atraktoru o zapachu takim jakby cynamonowym. No i można powiedzieć, że od razu pojawiły się jakieś mocniejsze brania, może nie bardziej zdecydowane i pewne, ale pojedyncze, ale mocniejsze. No i ten leszczyk się trafił, także jest jakaś nadzieja, że jeszcze coś się ruszy. Było fajne branie, ale niestety przestrzelone. Mamy jakąś rybę znowu.
taką oto certę. Bardzo fajne i waleczne rybki. Naprawdę bardzo silne. Taki oto klenik, trochę większy niż ten pierwszy. Bardzo fajna rybka. Wypuszczamy go od razu do wody. No, ciekawe co będzie tym razem. Nie jest to duża ryba. Znowu mamy klenia. Podobny jak poprzedni. Zestawy, które dzisiaj przygotowałem, to pierwsza wędka Mistral Sikata o długości 3,90 i w wyrzucie do 125 gram. Do tego kołowrotek Rufo z nawiniętą plecionką 0,12 i do tej plecionki mam dowiązane jakieś 7 metrów żyłki 0,25 i do tego dowiązany 20 cm odcinek federgumy. Dopiero dalej mamy przypon metrowy 0,12. Natomiast druga wędka jest to Aqua Black o długości 3,60 i ciężarze wyrzutu do 70 gram. Z racji tego, że łowię tutaj koszykami 40-gramowymi z kolcami, co prawda, no, ta wędka świetnie się nadaje, bo pokazuje naprawdę każde delikatne dotknięcie, a do tego w czasie holu też jest sporo frajdy, więc śmiało mogę polecić. Zmieniam dystanse, bo zacząłem łowić na tym 17 metrze. Jedną wędkę cały czas trzymam w tamtych okolicach, ale drugim kijem staram się szukać. Trochę łowię bliżej, za chwilę zmieniam dystans na dużo dalszy. Założymy teraz 3 pinki. Może branie będzie bardziej zdecydowane niż na 2 czerwone, które miałem wcześniej.
Tu coś ładnie szarpało i robaki są nieruszone, więc może to nie była jakaś malutka rybka. Spróbuję rzucić tam jeszcze raz i może się skusi. Kolejna rybka. Mamy kolejnego takiego 30-czka. Teraz przez chwilę miałem sporo takich dość fajnych, agresywnych brań. Część z nich udało się wykorzystać i właśnie były to klenie. Nieduże, takie 30 cm, ale nagle brania ustały. Nie dzieje się kompletnie nic i ciekawy jestem z jakiego powodu. Za chwilę spróbuję założyć czerwonego robaka albo kastery i będę chciał sprawdzić, czy przypadkiem nie wpłynęły w łowisko jakieś leszcze. Przydałby się przynajmniej jeden jakiś fajniejszy leszcz, taki powyżej kilograma. Na te warunki naprawdę nie narzekałbym na takiego. Na haczyk powędrował czerwony robak, przyblokowany jedną pinką fluo. Zobaczymy, co się wydarzy. Mamy kolejną rybę. Zobaczcie, tak jak powiedziałem, klenie odeszły, bo prawdopodobnie pojawiły się leszcze. Co prawda znowu nieduży, ale teoria się sprawdziła, a czerwony robak okazał się dobrym wyborem. Ledwo wyjąłem jednego, a na drugim kiju praktycznie od razu było kolejne branie i troszkę większe. Także mam nadzieję, że one tak weszły już na dobre i jeszcze przez chwilę będą brały. Słuchajcie, jest kolejna rybka. Również wzięła na czerwonego robaka. Certka. Myślę, że może mieć wymiar.
30 cm. Fajna, gruba ryba. Bardzo waleczna. Myślałem, że będzie ładny leszcz, ale niestety się przeliczyłem. Wypuścimy ją teraz. Zanęty już zostało bardzo mało. No i czas niestety też już goni, bo jest wpół do 12, także planowałem i tak łowić do 11, więc dość szybki wypad. Raptem 5 godzin łowienia. Rano tych ryb tu nie ma, one możliwe, że są gdzie indziej, gdzieś na płytszej, spokojniejszej wodzie, nie mam pojęcia. Dopiero właściwie po 2 godzinach zaczęły się jakieś sensowniejsze brania i coraz częstsze ryby, i od tej godziny 12 zaczęłaby się prawdziwa zabawa, ale to mogę już tylko gdybać, bo niestety nie mam aż tyle czasu. Tak w ogóle to wyjątkowo w tym roku zacząłem jeździć w lato nad Wisłę. Z reguły unikałem tego. Wolałem spędzać czas nad jakimiś wodami stojącymi, na różnych gliniankach, zalewach czy innych tego typu wodach. No i wolałem polować na liny. Ale w tym roku jakoś coś mnie podkusiło, żeby częściej chodzić z federkiem. No i powiem szczerze, że są fajne efekty, pod warunkiem, że znajdziemy odpowiednie miejsce. Na pewno do tych dobrych miejsc nie zaliczane będą wszelkiej maści głębiny, głębokie rynny czy jakiekolwiek inne doły. Myślę, że najlepszą głębokością będzie coś pomiędzy 1,5–2,5 metra. W takich miejscach woda jest w miarę dobrze natleniona, na pewno lepiej niż w tych głębokich dołach. I możemy po prostu liczyć na jakieś fajne ryby. Właściwie to na każdy możliwy gatunek. No i chyba będzie ładna ryba. Albo sum. Stoi w miejscu i w ogóle nie da się nic zrobić. Chyba piękny leszcz. A ludzie mówią, że leszcze nie walczą. Piękna łopata.
No i mamy to. W końcu mamy pięknego, wiślanego, grubego leszcza. No i o takiego w sumie nam dzisiaj chodziło, także jestem naprawdę zadowolony, że taktyka się sprawdziła. I teraz mogę się spokojnie zwijać i wracać do domu. Także jak widzieliście, cierpliwość to jest najlepsza chyba możliwa metoda do tego, aby złowić jakąś upragnioną rybę. I zobaczcie, pomimo tego, że tą lewą wędką szukałem cały czas, rzucałem w różne miejsca, to jednak ten leszcz wziął na tej linii, na której łowię drugą wędką, czyli jest sens łowienia dwoma kijami na jednej linii po to, aby jedna wędka nęciła drugą. Ja właśnie z reguły tak łowię na rzece i zazwyczaj daje to efekty. Nie korzystam wtedy z jakichś dużych koszyków do wstępnego nęcenia, tylko właśnie łowię w taki sposób, że dwa kije na jednej linii i reguluję sobie koszyki konsystencją zanęty, ubiciem, w razie czego gdybym chciał uzyskać różny efekt, czyli na przykład na lewej wędce daję zanętę bardzo mocno ubitą, na prawej bardzo luźno, żeby szybko wypadła, żeby szybko zwabiła rybę, lub na odwrót. No jeżeli już dość długo łowię, to często zanętę lekko przemaczam i mocno ubijam, żeby ona z tego koszyka wypadała jak najdłużej, jak najwolniej. No chyba że bierze dużo drobnicy, to wtedy nie ma to najmniejszego sensu. Ale w takiej sytuacji jak dzisiaj, gdy tych brań nie ma za wiele, a łowione ryby są, powiedzmy, że takich fajnych sportowych rozmiarów, to taki sposób myślę, że ma sens. Ja już zarzuciłem po raz ostatni i zaczynam zwijać graty. Uciekam do domu, bo jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia. Także mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji i łapce w górę. Zapraszam również na mój profil na Facebooku o nazwie Warszawski Leszcz. No i znajdziecie tam relacje z różnych wypraw z ostatniego czasu, głównie z nad Wisły i z nad Narwi, także mam nadzieję, że do zobaczenia niebawem. Także życzę wszystkiego dobrego i samych sukcesów nad wodą, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się.